Igor Jankę, dzień dobry. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego, niezależnego programu o Polsce i świecie. Specjalne, bo w nocy nastąpił atak na instalacje nuklearne w Iranie. Atak wyprowadzony przez Izrael. Jest już odpowiedź Iranu. Co się dzieje, jakie jest tło tego, jakie jest znaczenie tych wydarzeń. O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów. To dzięki wam mogę ten program realizować w każdych warunkach, o każdej porze dnia i nocy. Wczoraj o 2:00 w nocy chyba przyjechałem tutaj do Oslo, bo jestem w Oslo, gdzie będę rozmawiał o współpracy w północno-wschodniej flance NATO. Podróżuję po państwach nordyckich. Wczoraj, co ciekawostka, tu też był jakieś takie nietypowe zdarzenie miało miejsce. Jechałem pociągiem ze Sztokholmu do Oslo i w jednym z miasteczek wybuchł bardzo poważny pożar, który zatrzymał pociągi, dlatego przyjechałem w nocy. Nie wiem, jakie było tło tego, jeszcze zbadamy, to tylko jako ciekawostkę, być może nieznaczącą, a może coś za tym stało. Łączę się już z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amzo obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Paweł Rakowski, wybitny znawca Bliskiego Wschodu, wielokrotny gość Układu Otwartego. Dzień dobry, Pawle, dziękuję, że bladym świtem się zgodziłeś rozmawiać. Dzień dobry, witam Państwa. Całą noc się obserwowało to, co się dzieje, no bo dzieje się bardzo dużo. Opowiedz, najpierw zacznijmy od opowieści, tak? Co się działo w nocy i co się dzieje teraz, kiedy nagrywamy to około 8:00 rano? To znaczy tak, w nocy doszło do nietypowej sytuacji, mianowicie najprawdopodobniej 200 samolotów izraelskich oddało precyzyjne uderzenia na obiekty w Iranie. 200 samolotów, to bardzo dużo. I jeszcze wedle doniesień izraelskich najprawdopodobniej udział w tym brała marynarka wojenna. Zarówno okręty, jak i też łodzie podwodne. Celem tych ataków były przede wszystkim ponieważ to trzeba tak troszkę porozdzielać. Instalacje nuklearne, instalacje, które były częścią elementu projektu rakietowego oraz decydenci zbrojnego ramienia reżimu plus naukowcy pracujący w całym tym systemie nuklearnym. Wedle irańskich doniesień ten główny obiekt, Natanz, to jest obiekt, który znajdował się koło Isfahanu w południowym Iranie, on uległ zniszczeniu. Czyli ten główny obiekt, który zajmował się między innymi tym procesem wzbogacania uranu, tym najbardziej kontrowersyjnym, tego obiektu już nie ma. On już jest wyłączony w ogóle z historii. To był taki obiekt priorytetowy dla irańskiego reżimu, w ogóle dla całego tego projektu. Irańczycy sami to przyznali, tak? Sami to przyznali, tak. Na różnych nagraniach widzieliśmy też to, że pożary były i ewidentne zniszczenia były też i w Tabrizie w północnym Iranie, i w Ahwaz, i w wielu innych punktach, które po prostu służyły temu projektowi lub projektowi rakietowemu. To jest o tyle istotne, ponieważ główna uwaga mediów zawsze była na ten projekt atomowy, ale Izrael patrzył równolegle na atomowy i rakietowy, no bo to jest ze sobą powiązane. Równolegle, bo to też trzeba podkreślić, odbyła się tak jakby to, jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o tym, co się wydarzyło w Bejrucie, czyli o tych likwidacjach czołówki Hezbollahu, no to analogicznie to była dachija w Teheranie teraz wykonana, to znaczy szereg różnych decydentów irańskich, w tym generał irańskiej gwardii rewolucyjnej, czyli Hossein Salami. Ci ludzie zostali zlikwidowani też precyzyjnym uderzeniem
uderzeniem, czy to w ich miejscach zamieszkania, czy w miejscach pracy. Też to samo dotyczyło bodajże od 6 do 10 wybitnych naukowców, którzy byli tak jakby tą siłą, tym mózgiem tego projektu atomowego. I to się działo tak właściwie jednocześnie praktycznie. Czy tych naukowców również skutecznie wyeliminowano? Tutaj są różne doniesienia już, to znaczy na pewno minimum 6. Tutaj już też to irańskie media podają już z nazwiskami i tak dalej. Co do niektórych, tam są jeszcze wątpliwości. No pamiętajmy o tym, że takie uderzenie rakietą to nie od razu powoduje śmierć człowieka, czasami jeszcze są rany, prawda, i tak dalej. Więc co jest w ogóle ciekawe, to, że tak właściwie ludzie, którzy powinni być pod priorytetową ochroną, no tak jakby byli tam, gdzie powinni być, to znaczy we własnych domach, tak, czy we własnych miejscach pracy. Więc żadnej ochrony nie było, nic nie było. Okazało się, że duża część tego towarzystwa mieszkała na takich osiedlach resortowych, nazwijmy to, tak, no bo więc izraelskie służby to chyba nie miały takiego trudnego zadania, żeby ich zlokalizować. Natomiast to jest bardzo poważny cios w cały ten proces, znaczy nie tylko w to, że obiekty, które można odbudować oczywiście, no ale tu chodzi przede wszystkim o know-how, kadry, tak, i o prestiż, tak, no bo Irańczykom zawsze zależało na tym, żeby to nie to, że oni kupią z Pakistanu czy z Rosji, tylko że sami to wyprodukują, bo to też było część tego projektu, który miał nie tylko tworzyć Iran atomowy, ale też Iran prestiżowy jako mocarstwo światowe. Czy to oznacza, że program nuklearny Iranu został właściwie zakończony? Znaczy pewnie zawsze można zacząć od początku, ale czy groźba tego, żeby Iran posiadał broń nuklearną, została oddalona na bardzo wiele lat? To znaczy tak, no, jeżeli założymy, że Iran naprawdę był przygotowany, a odnośnie Iranu to jest to kontrowersyjne, że oni zrobili tyle błędów i tyle pokazali, jak są bardzo bezbronni względem takich możliwości, które Izrael zastosował, że tu można mieć pewne wątpliwości. Natomiast od lat mówiło się o tym, że Irańczycy mają przygotowane jakieś awaryjne punkty gdzieś głęboko w górach, podziemiach i że tam oni mogą prowadzić dalsze prace, dalsze badania, no, dalszy proces. Natomiast nie wiadomo, wiadomo na pewno jedną rzecz, że Iran jest zupełnie transparentny dla Izraela. Więc nie wiadomo też, czy przypadkiem Izrael nie atakując dzisiaj tych wszystkich punktów, nie zaatakował też tych podziemnych różnych infrastruktury, którą na to pytanie takiej odpowiedzi nie ma jednoznacznej, natomiast można założyć to, że proces na pewno jest oddalony, na ile by się dało, tak? To znaczy wydaje mi się, że Izrael teraz będzie obserwował sytuację, będzie badał i analizował to, co tak właściwie osiągnięcia tego ataku. No i jeżeli coś zobaczą, czy dojdą do jakichś wniosków, które będą wymagały tego, żeby zrobić kolejną falę, to Iran jest po prostu niezdolny do obrony, tak? Więc jeżeli coś przegapili albo coś się nie udało, no to poprawią. I od strony technicznej jest to bardzo prawdopodobne to, że Iran jest opóźniony na pewno, jeśli chodzi o cały ten proces no, wzbogacenia uranu plus produkcji bomby atomowej. Powiedz, czy to miejsce, w którym produkowano uran i to miejsce zbombardowane, no tak czułe, tak ważne miejsce dla Iranu było pozbawione obrony przeciwlotniczej? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ po pierwsze
no, w mediach izraelskich było takie niepotwierdzone doniesienia odnośnie tego, że agenci Mossadu wykonywali jakieś działania na miejscu, tak? Czyli że które między innymi doprowadziły do tego, że jakaś forma ochrony przeciwlotniczej, jak i też innych tych systemów radarowych była wyłączona. To, że po prostu Izrael wszedł w Iran jak w masło. E, To by mogło odpowiedzieć, to by mogła być taka odpowiedź pośrednia. Oczywiście bezpośrednich szczegółów nie znamy. Ja mogę tylko tutaj tak jakby zaznaczyć jedną rzecz, że Iran na pewno był w jakiejś tam formie przygotowany, ale Iran ma bardzo ograniczone możliwości do tego, żeby na przykład najnowocześniejsze pociski i inne takie rzeczy, którym Izrael posiada, które dostał szczególnie w ostatnich miesiącach urzędowania Bidena i też już za Trumpa, to żeby po prostu no, technologicznie to po prostu nie byłoby dla Irańczyków chyba możliwe. No, tutaj są już, to już szczegóły wojskowe, prawda? Ale wydaje mi się, że projekt, ten Natanz, tak? No to jest infrastruktura, która tam była budowana 20 parę lat temu, czy na 30 jeszcze przy pomocy Rosjan, więc obawiam się, że mogłoby to nie sprostać konfrontacji z jakimiś ultranowoczesnymi pociskami, które Izrael po prostu ma i to pokazał, że czy to w Iranie, czy na wcześniejszych etapach wojennych pokazał, że po prostu dysponuje. Więc wydaje mi się, że taka moja refleksja po dzisiejszym dniu, który oczywiście nie jest skończony, on się dopiero zaczyna, tak? Ale Po to, że po nocy prostu rozmawiamy nocy, przed tym świtem, tak. tak, no ale jeszcze wiemy o tym, że będą kolejne tutaj eskalacje, no bo już jak te drony lecą i rakiety lecą, no to wiadomo, że coś jeszcze dalej będzie. Natomiast chodzi o to, że na chwilę obecną Iran po dzisiejszej nocy plus po tych dwóch wcześniejszych wydarzeniach z października i z kwietnia zeszłego roku, no to wydaje się być po prostu bezbronny. Mhm. Przypomnij jeszcze o tych wcześniejszych wydarzeniach, bo nie wszyscy pamiętają, co się wówczas działo. To znaczy, to dzisiejsza noc, tak, to nie było pierwszy atak Iranu na Izraela na Iran, no bo też mamy teraz Iranu na Izrael, tak? To zaraz do tego dojdziemy. Natomiast no to bodajże 1 kwietnia zeszłego roku Izrael zaatakował konsulat irański w Damaszku i to było, ten konsulat to było takie centrum dowodzenia frontu północnego, to znaczy dla nich północnego, oni tam stamtąd zarządzali cały odcinek libańsko i też Gazy. No to tam był ten atak. 13 kwietnia była odpowiedź Iranu. Później 26 kwietnia była pierwszy historyczny tak jakby przelot izraelskich samolotów oficjalny, przynajmniej na terytorium Iranu i tam też właśnie coś było w okolicach Natanz. Ten kwietniowy, tam były wtedy zaatakowane radary, czy jakieś inne S-300 bodajże, którymi Iran dysponuje. No a w październiku zeszłego roku, to chyba był 13 października, albo 20, już jakoś nie pamiętam, to było po tym, jak 1 października Iran zaatakował Izrael, po tym, jak Izrael zlikwidował przywódcę Hezbollahu Hassana Nasrallaha i wtedy Izrael tak właściwie tam, i tym razem i w październiku już Izrael latał nad Teheranem. Nawet pamiętam, oglądałem wtedy relacje irańskiej telewizji i tam na przykład był taki jeden słynny profesor irański, gdzie się pytał, gdzie są te ataki, bo ja tutaj siedzę, oglądam telewizję, nic nie widzę. No ale Teheran ma tam 10 milionów ludzi, więc można nie zauważyć. Natomiast to było akurat, to było tak jakby, można to potraktować jako pewne sygnały, pewne testy i pewne testy, które po prostu zostały uznane, testy, które zostały uznane za to, że się no wszystko zgadza i metoda jest skuteczna, tak? Czy ten atak był potężny? Czy to jest i jak rozumiem bardzo skuteczny? Czy to potwierdza, że to był, można powiedzieć, to był najbardziej skuteczny atak na Iran przeprowadzony przez Izrael? Znaczy tak, znaczy w ogóle to jest chyba jeden z najbardziej skutecznych ataków w historii, znaczy tego typu, tak, no bo podkreślam to, że co prawda to były chyba 3 fale uderzeniowe, ale my mówimy o kraju, który ma ponad 1 000 000 kilometrów kwadratowych, tak, a odległość pomiędzy Izraelem a Iranem też jest znacząca, więc tutaj, no a Izrael też ma tylko kilkaset samolotów, więc to trzeba
wszystko było jakoś tam rozplanować, natomiast ta pierwsza fala, czyli główne uderzenie na szczególnie Teheran, czyli na te dzielnice rządowe i pozbawienie dowództwa, tak, no bo co prawda Irańczycy już teraz mianowali na szybko zastępców tych dowódców, tak, ale no to jednak był chaos, no i w spokoju tak właściwie no, były te inne obiekty bombardowane, w tym, tak jak podkreślam, ten Natanz to akurat był z wielkim sukcesem. Jaki jest los innych obiektów, no to będziemy się dowiadywali z czasem. Być może wszystko zostało zniszczone, a być może nie. No to jest kwestia tego, czy Irańczycy się przyznadzą, no i też jaki jest ten realny stan rzeczy. No, wydaje się, że to był nieprawdopodobnie skuteczny i z ogromnym rozmachem i bardzo precyzyjnie zaplanowany atak, co pokazuje, że Izrael jest ciągle, ten malutki kraj jest ciągle potęgą militarną, potrafi zaskakiwać, bo przecież ta akcja musiała być zaplanowana od dawna. O tych planach to jeszcze i o powodach zapytam cię za chwilę, ale chciałem zapytać, czy twoim zdaniem to było uzgadniane ze Stanami Zjednoczonymi, z prezydentem Trumpem, który przecież wydał kilka godzin wcześniej oświadczenie w tej sprawie, jeszcze przed atakiem. Oj, bardzo delikatny temat, tak. Natomiast no, atak odbył się 61 dnia od dania ultimatum Iranowi, które Trump, no dokładnie 61 dni, prawda, Trump dał 60 dni na ustalenie, załatwienie tematu. W trakcie tych 60 dni odbyło się 5 rund rozmów amerykańsko-irańskich. Na tą niedzielę była zaplanowana 6. No były pewne zgrzyty i oczywiście tutaj Iran knuł. Iran bardzo mocno kręcił, ponieważ tutaj troszeczkę taki jakby insight sprzedam, że Izrael, jak i też duża część republikanów uważała, że Irańczycy kręcili Bidenem. To, że go przez całe 4 lata po prostu tutaj kręcili i w sumie pojechali, mieli przez 4 lata wolną rękę, tak, a Amerykanie im nic nie zrobili w sumie. Więc Trump chciał uniknąć tego samego losu, tym bardziej, że on w polityce wewnętrznej wykorzystuje Bidena i Obamę jako swoje przeciwieństwo, tak? Tak więc tutaj Irańczycy chyba nie do końca potraktowali Trumpa poważnie. No i tam były różne no dość dziwne historie, to znaczy Trump wychodził z założenia, że ma być 0%, jeśli chodzi o wzbogacanie uranu. Irańczycy ostatnio tutaj chcieli mieć tylko 3% wzbogacenia uranu, no to rozpoczęła się taka jakby dyskusja niepotrzebna, no i przez tą dyskusję oni stracili chyba tydzień albo 2 z tego terminu ultimatum i 61 dnia Netanyahu to wykorzystał. 3 za zgodą Amerykanów, znaczy moim zdaniem Amerykanie nie przeszkadzali. I to już jest wystarczające do tego, żeby podjąć taką decyzję. Wiedzieli. Powiem tak, to, że dzisiaj nie spałem, wcale nie oznacza, że wczoraj też spałem, ponieważ wczoraj była taka sytuacja, że Amerykanie ogłosili ewakuację swojego personelu cywilnego z Bahrajnu, Kuwejtu, Emiratów Arabskich i Iraku. I to było bardzo głośne i to było tak jakby... Bardzo spektakularna zapowiedź, która się też przez wszystkie media przetoczyła. Tak, i to było już tak jakby no, zapowiedź tego, że coś będzie. Ja sam podejrzewałem, że coś będzie, ale dopiero po niedzieli. To znaczy, że Trump stwierdził, okej, dobra, bo w niedzielę oficjalny był termin w tą niedzielę na kolejne posiedzenie. Tak sobie wyobrażałem, że Witkow powie Abbasowi Argaciemu, czyli irańskiemu ministrowi spraw zagranicznych, no dobra, masz tutaj propozycję nie do odrzucenia, podpisuj albo zobaczysz, tak? No okazało się, że żeby było ciekawiej, Trump dzisiaj jeszcze powiedział, że on jak najbardziej chce rozmawiać z Iranem, już po tym ataku, że chce, tylko że Irańczycy już stwierdzili, że akurat nie chcą rozmawiać. Natomiast to jest tytuło podstawowe, to znaczy... Czyli uważasz, że ta informacja, znaczy ta decyzja o wycofaniu swoich ludzi ze swoich placówek była związana z tym, że wiedzieli o ataku, a nie z czymś innym? Tak, z tego względu, że kwestia potencjalnego odwetu
który w chwili obecnej się odbywa, to on jest związany ściśle z krajami Zatoki Perskiej. To znaczy, bo Irańczycy już zapowiedzieli, że tak jakby obwiniają za ten atak izraelski Amerykanów. Czyli tak jakby ich utożsamiają wspólnie, tak? Jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. No i zawsze istnieje to ryzyko, jeśli chodzi o Iran, że oni mogą zaatakować infrastrukturę naftową, gazową, portową, lotniskową i każdą inną strategiczną w krajach właśnie położonych po drugiej stronie Zatoki Perskiej. I dlatego też właśnie jest ta ewakuacja i dlatego jest ta mobilizacja zarówno wszystkich systemów antyrakietowych, jak i też wojskowa i tak dalej. A ten amerykański personel to byli ludzie, głównie rodziny no, tych żołnierzy, plus kontraktorzy, plus personel, który powiedzmy sobie, no, nie musiał tam być w trakcie tego gorącego okresu. Czy to oznacza, z tego co mówisz, jasno wynika, że Amerykanie musieli o tym wiedzieć, musieli być uprzedzeni, no i tym samym akceptować to? Czy to musiało się odbyć za ich, no, w najlepszym wypadku, milczącą zgodą? To znaczy wiedza tak, milcząca zgoda też, tym bardziej, że jeśli chodzi o ten kaliber wydarzeń, to nie ma tak, że Izrael może sobie robić co chce, no bo tutaj to jest sprawa regionalna i światowa. Więc, bo to jest taka, powiedzmy tak, no, kwestia gazy, to Izrael ma wolną rękę. No tak to jest i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o Iran, to już mamy do czynienia z całym światem, z całą polityką światową, tak, już ceny ropy skoczyły, już rynki reagują, tak, i to już jest, nazwijmy to, Benjamin Netanyahu, no to zdolny człowiek, ale no, to już jest, powiedzmy tak, no to on patrzy tylko i wyłącznie swoimi wąskimi horyzontami, tak, swojej władzy i swojego kraju. Trump tutaj ma troszeczkę szersze sprawy, prawda, na głowie. Powiedziałeś o tym, że w czasie, kiedy nagrywamy, jest odpowiedź już Iranu. Powiedz, co wiemy o tej odpowiedzi, o tym ataku w tym momencie, kiedy rozmawiamy, czyli około 8 rano. Czyli wedle tego, co już wiadomo, 850 rakiet i dronów leci na Izrael. Pierwsza reakcja Iranu była taka, że poleciało 100 dronów, tych szachet osławionych, tak? Tylko tam to była trochę taka nerwowa ich reakcja, ponieważ tam wyliczali, że to 5 godzin by zajęło, żeby to dolecieć do Izraela, no bo to jednak ta odległość. Ale Natomiast to znaczy, widać... że oni poinformowali o tym, że te... Nie, to skoro... To już jest, nazwijmy to, te wszystkie, to już nie ma tego samego, co było wcześniej. To znaczy, bo istotny jest w ogóle jeden bardzo ważny motyw tego ataku, dlaczego on był zaskoczeniem. No bo no bo ja na przykład całą noc siedziałem wczoraj, ale patrzyłem głównie na te radary samolotów pasażerskich, które latały, no, trasa do Dubaju, po prostu tutaj najważniejszy sezon wakacyjny. I atak ten był przeprowadzony dzisiaj, kiedy ruch lotniczy był cały czas. Dopiero ruch lotniczy dopiero się usunął tak o 4 godzin. No i teraz już wszystko widać, co leci, gdzie leci, prawda, i tak dalej. Te 850 rakiet i dronów, to jest taka jakby pierwsza reakcja, nazwijmy to bardziej taka nerwowa i bardziej też taka pokazowa, ponieważ no prestiżowo, wewnętrznie tam naprawdę w Iranie jest... Kwestia prestiżu reżimu jest bardzo ważna, tak, dla każdego w sumie reżimu autorytarnego jest to priorytetowa sprawa, szczególnie dla Irańczyków, więc wydaje mi się, że to jest taka pierwsza reakcja. Natomiast Izrael w sumie od północy, czyli od tych pierwszych ataków, jest w lockdownie. To znaczy zamknęli szkoły, zamknęli zakłady pracy, zamknęli wszystko, zamknęli też Palestyńczyków na zachodnim brzegu, tak? I doszło do mobilizacji tam szczególnie tych wszystkich ludzi, którzy są związani ze służbą medyczną plus z tymi wszystkimi Iron Dome i tak dalej. No i czekają, tak? No i wiedzą o tym, że akurat będzie odpowiedź. A jak wiemy, no, obrona przeciwlotnicza izraelska jest pewnie najlepsza na świecie, a jeśli nie najlepsza, no to jedna z najlepszych. To znaczy, na pewno sprawdzona już.
To znaczy, Amerykanie wzmocnili tam system THAAD. To jest bardzo ważne. Z tego względu, że istnieje bardzo duże, poważne ryzyko, ale to też nie chcę tak jakby straszyć Czarnobylem, ale istnieje bardzo poważne ryzyko, że Iran będzie celował w Dimona. Dimona to jest reaktor atomowy, już można mówić, tak, no bo to przez dekady było jako fabryka tekstylna, ale już tam się wygadali, więc już wiadomo. I to jest w południowym Izraelu na pustyni i 2 razy tam były strzały w zeszłych kampaniach, nazwijmy to, i 2 razy było bardzo blisko, więc teraz już to Iranczycy zapowiadali już wcześniej, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że zostaną zaatakowani, to oni teraz będą celowali w ten obiekt, tak, czyli... Ale domyślam się, że Dimona jest znakomicie. Jeżeli coś jest chronione w Izraelu, no to jest chyba obiekt, który jest najbardziej chroniony. Wiesz co, był jeden incydent bardzo ciekawy w 2020 roku, kiedy to rakieta z Damaszku podleciała pod bramę de facto Dimona. No to Assad miał strzał życia wtedy, ale to był jeden taki incydent, tak, to był taki jeden incydent. Natomiast no, wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj po pierwsze już są doniesienia o tym, że tak jak było w kwietniowym ataku, czyli bo jak był kwietniowy atak, no to wtedy zadziałało tak zwane bliskowschodnie NATO. Czyli, że szereg różnych krajów, nie zawsze wymienionych z nazwiska, ja to podkreślam, anonimowość, tak, niektórych krajów, brały udział w tym, że po prostu te drony, jak i też inne rakiety zestrzeliwały nad własnym terytorium. I z tego, co wiem, to Tak, podobno... mówisz o tych rakietach, które leciały z Iranu do Izraela. No na przykład przez Jordanię muszą przelecieć, tak? A król Jordanii nie życzy sobie tego, żeby rakiety mu latały nad pałacem. No to zrozumiałe, tak? No Wtedy to te rakiety zostały zestrzelone nie przez Izraelczyków, o ile pamiętam. Tak. Znaczy, bo już nie pamiętam, jaki był procent tego wszystkiego, ale to robi całą ścianę tej protekcji, tej obrony, tak? Natomiast trzeba się liczyć z tym, że to jest tylko T-850, tak? To jest tylko pierwszy strzał taki, nazwijmy to, z nerwów i w ogóle, żeby cokolwiek zrobić, a dalsze jakieś działania no, mogą być podejmowane. Ja tutaj mówiłem już o tym, że mogą być zaatakowane obiekty w Zatoce Perskiej. Mówimy teraz o tych dronach, ale jeszcze jest trzecia opcja. Trzecia opcja oczywiście jest taka, że Iran może uderzyć, albo raczej jakieś aktywa irańskie mogą uderzyć na obiekty, czy to amerykańskie, czy izraelskie, czy żydowskie, gdziekolwiek na świecie. To też podkreślam, że takie rzeczy już bywały w przeszłości, co prawda takiej dalszej przeszłości, ale bywały. I to może też wrócić, i to też pokazuje, jak bardzo ważne jest to, jeśli chodzi o skalę światową, że tutaj naprawdę wchodzimy w bardzo niebezpieczny okres. Jakie mogą być dalsze działania? Czy twoim zdaniem to będzie eskalować i niniejszym zaczęła się wojna między Iranem a Izraelem, czy tak pełnoskalowa, jak to się określa dzisiaj, czy to był atak, odpowiedź i znowu cisza będzie? Znaczy na pewno nie może być atak-odpowiedź. To już jest za duża skala tego wszystkiego. Ja tą opcja tej, ja to tak nazywam, Dahia, o tej dzielnicy w Bejrutu, w Teheranie, czyli o tej likwidacji tych decydentów, to ja szukałem informacji, czy najwyższy przywódca Islamskiej Republiki nie stał się celem. I to jest bardzo ważne, ponieważ ten atak musi do czegoś doprowadzić. To znaczy być może do zmiany reżimu, do rewolucji wewnętrznej, do tego, że po prostu lwia część Irańczyków, szczególnie z metropolii, jest po prostu zmęczona tym reżimem, więc taki cios w ten reżim to mógłby po prostu powalić, znaczy mógłby być zaczątkiem do czegoś oddolnego, tak? Tym bardziej, że Netanyahu miał przemowę bardzo udaną, tak? Bardzo fajną. Na Bliskim Wschodzie oratorstwo jest bardzo, bardzo ważne. No i on właśnie, Netanyahu, tutaj, co jest bardzo ważne, odwołał się do narodu irańskiego. Znaczy, bo tutaj to, że dwa starożytne narody, czyli irański i żydowski, tam, żeby tutaj razem kiedyś tam. Bardzo, bardzo fajna pogadanka, no i też
zrozumiana ona jest, ponieważ zarówno Izrael, jak i też Amerykanie zawsze podkreślają to, że celem jest reżim. Więc ja tutaj podkreślam to, że ten atak może doprowadzić do czegoś, do jakiejś dynamiki wewnętrznej, ponieważ to jest bardzo ważne. No i też to, że skala tych różnych wymian ciosów w izraelskich komunikatach, przynajmniej w wersji anglojęzycznej, bo takową ja czytałem, jest liczba mnoga. To znaczy to, że ataki i dni. Czyli, że to wcale nie. Strona izraelska zapowiada, że cała historia nie jest skończona tylko jednym i wyłącznie wieczorem, tylko one się mogą powtarzać, tym bardziej, że no, w żaden sposób Iran nie jest w stanie się obronić, bo tutaj też musimy to podkreślić to, że Irańczycy no po prostu Izrael może tam wlatywać jak chce, a nawet jak nie musi wlatywać, to po prostu z terytorium Iraku zapodaje tam te rakiety no i Iran nic nie może zrobić. Nic. Po prostu nic. Mamy dwa państwa, które różnią się w sposób potężny rozmiarami, malutkie i gigantyczne, czyli malutki Izrael i gigantyczny Iran. I rozumiem, jeśli chodzi o potencjał militarny, to jest dokładnie odwrotnie. To znaczy na pewno jakość. Tak, no nie o ilość. A ilościowo mniej więcej jakie to są? Masz wyobrażenie, jaka jest różnica potencjałów? To znaczy, w związku z przemianami na Bliskim Wschodzie, to opcja taka, że Irańczycy domaszerują do Izraela jest niemożliwa. Tak, przypominam, że Syria jest inna, tak? Syria już jest innym w ogóle Syria jest pierwszy raz od 1400 lat w systemie zachodnim, ale to jest zupełnie coś innego, więc Iran nie może wziąć domaszerować swojej nie. liczny, dojechać po ziemi, może tylko przelatywać. Tak, i ja zwracam, bo w Iranie jest taka sytuacja, że oni mają armię, która jest poborowa, tylko że armii reżim nie ufa, no bo do armii każdy mężczyzna musi tam iść, a wiadomo, że są nastroje dość mocno nazwijmy to reżimowe, a oni od tych spraw powiedzmy konfliktowych, to oni mają irańską gwardię rewolucyjną i to jest struktura takie, no jak takie NKWD, tak, które się zajmuje, znaczy to ma na celu właśnie sami pewni, prawda, ludzie, którzy tam służą temu reżimowi. Natomiast dzisiejszy dzień, tak, no bo cały ten cykl wojenny, szczególnie który się toczy od wiosny zeszłego roku, no to pokazuje, jak ten Iran jest zinwigilowany, tak. Jeszcze przypomnę jedną rzecz, że kilka tygodni temu port w Iranie wybuchł. Tak, Bandar Abbas, największy port w Iranie. Po prostu wybuchł i się palił przez tydzień prawie. Więc oni takie historie różne mają. Oni są całkowicie tak jakby wewnętrznie transparentni dla Izraela. Wiadomo, że duża część tych grup opozycyjnych to po prostu współpracuje z Izraelem, więc tutaj, jeśli chodzi o jakąś taką konfrontację, to znaczy, powiem tak, no w Izraelu w trakcie tej wojny złapano 20 szpiegów irańskich. Żydów, którzy poszli na współpracę z Iranem i z tego, co opublikowano, no to oni się zajmowali na przykład zdjęciami Iron Dome, że gdzieś na podwórku stało Iron Dome, to oni zdjęcia robili. No czyli niepoważni ludzie zbytnio, tak? Tacy, no, nie są blisko tego jakiegoś jądra władzy, czy w ogóle jakiegoś tam poważnie w systemie. No a jest bardzo duże podejrzenie, i to nie tylko jest podejrzenie, ale po prostu faktem to wskazują, że sama wierchuszka irańskiego reżimu jest po prostu zinfiltrowana przez Izrael, tak? Więc to jest naprawdę i to jest bardzo poważny cios, który ten reżim tak właściwie to pokazuje. Druga rzecz, no Izrael ma nowoczesną armię i przyjmijmy to, że większość Izraelczyków chce tego państwa. To powiedzmy tak 60%. 60-70%, tak? Nawet zwracam uwagę na to, że jak popatrzymy na wypowiedzi na X-ie, czy to Lapida, czyli lidera lewicowej opozycji, czy to Bennetta, lidera prawicowej opozycji, to oni wszyscy murem do Netanyahu. Tak. To jest niesamowite, że ten podzielony, bo to jest też taka ciekawostka dla nas, znaczy ciekawostka, bardzo ciekawe zjawisko, że ten nieprawdopodobnie podzielony kraj, nie? Ideowo, społecznie, politycznie, tak jak Polska, tylko jeszcze dużo, dużo bardziej, jest niesamowicie zjednoczony, jeśli chodzi o
o walkę z wrogami, którzy ich otaczają. Wczoraj był prezydent Argentyny, Milei, wczoraj czy przedwczoraj, w Jerozolimie. No to Jair Lapid, Milei był w Knesecie, Jair Lapid, czyli lider lewicy izraelskiej, tak, pochwalił się swoją znajomością hiszpańskiego, powiedział, że no, premier tego nie rozumie, tak, po hiszpańsku, no ale go wspieram, tak. W tym oto aspekcie, tak, no to więc no to Netanyahu nawet się ucieszył, no bo wczoraj było głosowanie w Knesecie odnośnie wotum zaufania wobec Netanyahu i Netanyahu dostał 61 głosów, czyli dalej ma rząd, ale to chodzi o ten podstawowy imperatyw, natomiast w Iranie, pomimo tego, że tam jest gigantyczne przywiązanie do własnej tożsamości narodowej, językowej i tak dalej, to jednak państwa nie lubią, no bo państwo jest słabe. Więc to I też jest tak jakby... Państwo jest okrutne. Państwo jest okrutne, ale też jest po prostu niewydolne, no bo nawet ja zwróciłem uwagę na podstawową sprawę, tak, no bo te dzielnice rządowe, bo Teheran jest podzielony na północny i południowy. Północny Teheran jest bogaty, południowy jest biedny. No i oczywiście wszyscy ci decydenci tego reżimu mieszkają w północnym Teheranie, a to są ludzie z awansu społecznego. I oni tak jakby się separują od tych korzeni. No to pokazuje to po prostu, to jest duża przepaść. No i podejrzewam, że większość Irańczyków po prostu nie chce walczyć za ten reżim, który po prostu jest opresyjny, no i też przede wszystkim niewydolny, tak, gospodarczo, no bo to już, po ile teraz dolar tam już jest, to już w ogóle strach patrzeć. A w Izraelu, tym bardzo, bardzo podzielonym Izraelu, prawie wszyscy, za wyjątkiem ortodoksów, służą w armii i robią to z głębokim przekonaniem. To też ma dla spójności społecznej bardzo duże znaczenie. Znaczy, no te przekonanie to tak wiadomo, różnie to jest, ale fakty są takie, że no jest nazwijmy to jakaś tam świadomość tego, że ta większość tych ludzi no chce mieć te państwo, tak, które wcale nie jest to takie oczywiste, że ono może być, bo 7 października, czyli ten atak Hamasu pokazał to, że bo jak się błąd potężny zdarzy w systemie, no to konsekwencje mogą być nieodwracalne. Tak więc tutaj to jest też trochę taka nauczka chyba dla naszej części Europy, tak, to, że po prostu no, musimy chcieć mieć te państwo, tak, no i też, żeby ono było sprawne, żeby było też jakiś taki imperatyw do tego, żeby po prostu ludzie chcieli więc na pewno tutaj wydaje mi się, że Netanyahu znowu to go jakoś tak troszeczkę na piedestał ale w takich sytuacjach kryzysowych jest niezawodny i dlatego on naprawdę przejdzie do historii, niezależnie od tego, że różne rzeczy i zbrodnie i tak dalej były, no ale to no, on po prostu powiedział w przemowie do Izraelczyków, że nie ma wojen darmowych. Tak, że musicie teraz w schronach siedzieć, że to może być dłużej niż zwykle, tak, że będzie, to będzie bolesne, tak. Jeszcze dzisiaj widziałem na X-ie karteczkę, którą włożył Netanyahu, jak był Milei pod ścianą płaczu, no to tam włożył taką karteczkę, tam właśnie też było tak jakby odwołanie do tego, co teraz z którejś tam księgi biblijnej. No to on tak jakby pokazuje to, że Netanyahu pokazuje to, że on jest tak jakby trochę jak król Izraela, czy jak prorok Izraela, prawda, biblijny, że tego obowiązki są szersze niż tylko powiedzmy zwykłe zarządzanie usługami publicznymi, tak? Na koniec, powiedziałeś o tym, że Amerykanie Gazę to zostawiają Izraelczykom, bo to jest jakby wewnętrzna sprawa, pomimo tego, że oczywiście interesuje się nią cały świat, ale Iran, zwłaszcza atak na instalacje nuklearne, no to jest sprawa, która ma wpływ, czy może mieć wpływ na wiele rzeczy, które dzieją się na świecie. Jakie mogą być tego konsekwencje dla regionu i dla świata? To znaczy Gaza i Iran są ze sobą powiązane. Ja nie wiem, na ile dzisiejsze wydarzenie je rozdzieli, ale do tej pory przynajmniej było tak, że tak jakby to była jedna sprawa, to znaczy Netanyahu grał dealem Trumpa z Iranem gazą.
On to tak jakby w ten sposób robi to skomplikowane, to nie czas teraz, żeby to wszystko wyjaśniać. Natomiast jeśli chodzi o Iran, no to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ Iran mający potencjał atomowy, czy zbliżający się do tego potencjału atomowego, to oczywiście to było bardzo ważne państwo, niezależnie od wewnętrznej kondycji, ale bardzo ważny gracz, państwo, które mogło tutaj na przykład lewarować się Chinami, ponieważ w trakcie tych negocjacji, o których mówiłem, tych 60-dniowych, no to media donosiły to, że tutaj jakieś paliwo płynęło z Chin, tutaj jakieś inne materiały, które mogły być wykorzystywane w niecnych celach, tutaj z Chin było. No, Iran, powiedzmy, to pozbawiony, albo to, że ten projekt atomowy i też rakietowy jest opóźniony na przykład o dekadę, no to znajduje się w zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o pozycję globalną i pozycję regionalną. Pozycja globalna na pewno jest o tyle ważna, że tutaj w ostatnich dniach się bardzo dużo mówiło o tym, że Putin ma być dołączony do tego całego procesu atomowego, to znaczy, żeby on też żerował ten deal amerykańsko-irański jako tam kolejna strona tego paktu. No pytanie teraz podstawowe, czy w ogóle ten jakikolwiek pakt będzie, bo czy jest o czymkolwiek rozmawiać? No bo nie może być dealu atomowego, znaczy Trumpa Amerykanów to nie będzie już interesowało, jeżeli na przykład, dajmy na to, eksperci oszacują, że cały ten proces jest opóźniony o 10 lat. No to Trump już w ogóle schodzi z tematu, już w ogóle nie ma tego tematu, tak? Już Iran przestaje być w ogóle takim, nazwijmy to, bardzo poważnym, już tak jakby się degraduje do kraju no, drugiej, trzeciej ligi, no bo w chwili obecnej dzięki temu potencjałowi i dzięki możliwościom, które sprawiał przede wszystkim naciskając na Izrael, no to chcemy czy nie chcemy, to był jednak w pierwszej lidze. No, Iran tracąc te możliwości jest po prostu zdegradowany. No i rozumiem też, że Iran nie będzie się cieszył wsparciem zachodniego świata, nie budzi takich sympatii, tak jak sprawa palestyńska ma wielu zwolenników w zachodnim świecie. Jak tu zresztą jeżdżę teraz po państwach nordyckich, to widzę w wielu miejscach ciągle demonstracje, ciągle jakieś flagi palestyńskie i budzą tutaj no, ciągle jest potężne oburzenie na Izrael z tego powodu. Tak rozumiem, że Iran nie jest w stanie wywołać takiej reakcji świata i nie będzie miał takiej sympatii, a z kolei Izrael nie będzie tak potępiany. To znaczy Arabowie się cieszą. To jest ważne, no bo też przypomnę, był konflikt ostatnio bardzo duży pomiędzy Arabią Saudyjską a Izraelem, mianowicie chodzi o to, że Arabia Saudyjska jest zmęczona, chce, żeby ta wojna w Gazie się skończyła, żeby się w ogóle ustabilizowały te relacje, tak, no bo to ujawniły się te relacje i Trump też chce, żeby doszło do Abraham Accords, tak, no i no Netanyahu tam pewne sprawy, powiedzmy, nazwijmy to, potraktował dość niemiło i dość chamsko, to znaczy nie wpuścił delegacji saudyjskiej, która miała przyjechać do Palestyny, obrazili się, no ale wiadomo, co zmiękcza serce Saudów szczególnie i Arabów, czyli to, że Iran tutaj przestaje im zagrażać. Jeżeli do tego dojdzie, że Iran przestaje im zagrażać, no to pozycja Izraela w świecie arabskim, no bo ja tu muszę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie mamy nowy Bliski Wschód, to jest nowy Bliski Wschód i ten nowy Bliski Wschód różni się od starego tym, że Izrael jest częścią Bliskiego Wschodu. Jest zintegrowany z krajami arabskimi, które to mają więcej wspólnych interesów Żydzi i Arabowie niż Żydzi z Europą, niż Izrael z Europą. To akurat, znaczy muszę to powiedzieć, ja o tym będę też pisał w kolejnej książce, czyli Nowy Bliski Wschód, tak nazwana, no bo no tutaj ten sojusz izraelsko-arabski, on oczywiście Palestyna mu wszystko tak właściwie niweczy, no ale jeśli chodzi o Iran, tutaj Iran był głównym tak jakby sponsorem Hamasu, sponsorem nie tylko finansowym, ale ideologicznym, znaczy ideologicznym takim trudnym dla siebie zrozumianym aspekcie, ale finanse, know-how, broń, i wszystko, tak? No to akurat Iran był tutaj głównym takim, więc jeśli chodzi o ten odcinek, no to Izrael sobie mocno zapunktował. Jeśli chodzi o kwestię Europy, to my też powinniśmy patrzeć na Iran teraz z wielką ciekawością, ponieważ jeżeli zejdzie temat tego projektu atomowego, tak, no to może zejdą sankcje, a Iran jest bardzo dobrym punktem, szczególnie dla europejskiego biznesu, no bo to jest dobry rynek. Znaczy ja tu mówię o wewnętrznych, trudnych sytuacjach, ale jak się obejrzy galerie handlowe w
Teheranie, w tym północnym Teheranie, no to one ociekają złotem, bo to jest kraj naftowy i gazowy, tak, czyli wielkie nierówności społeczne, ale to jest dobre miejsce dla europejskiego biznesu, więc dobrze by było, gdyby to jakoś tak jakby, gdyby na przykład amerykańsko-izraelskie zainteresowanie zeszło z Iranu, no to Europa mogłaby z tego skorzystać, a ono chyba może zejdzie. Jeżeli ta operacja dzisiejsza i potencjalnie kolejne ataki na Iran będą sukcesem, że projekt atomowy zostanie zawieszony, no to wszyscy wiemy na Bliskim Wschodzie już wiadomo, jaka jest kolejny wróg Izraela, Turcja, tak? Ale to już jest zupełnie tak To już, jakby... zostawmy to na inną Tak, opowieść. to już kolejne książki, poza tym to już kwestia kolejnych lat, tak tutaj Tak. tylko tak sygnalizuje to, że tutaj jest rotacja, tak, no muszą być kolejne intrygi, takie kolejne aktowania. Oczywiście Turcja jest w NATO, więc nawet ten konflikt, ten spór nie musi mieć taki charakter militarny, ale to rywalizacja, że jaka to będzie rywalizacja dość duża, jak temat Iranu nam zejdzie. Być może Europa na tym dość dużo skorzysta, ale nie mogę być takim optymistą, ponieważ też nie za bardzo wiemy, jak bardzo irański projekt atomowy został uszkodzony i też jaka jest przyszłość reżimu tego. Szczegółów jeszcze nie znamy, oczywiście nie wiemy, co się będzie dalej działo. Wiemy jedno, że doszło do spektakularnego, chyba najbardziej skutecznego w historii izraelskiego ataku na irańskie instalacje nuklearne. Najprawdopodobniej te instalacje zostały bardzo skutecznie zniszczone i ludzie, ci najważniejsi naukowcy, którzy tam pracowali, zostali wyeliminowani. To na pewno jest duży sukces Izraela. Trwa atak Iranu na Izrael. Jak to będzie się rozwijać, zapewne będziemy też o tym mówić w Układzie Otwartym. Wszystko obserwował całą noc Paweł Rakowski. Pawle, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że jeszcze po tej nocy zgodziłeś się rano zerwać i rozmawiać. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. Ja dziękuję Państwu. Pozdrawiam Was z Oslo w Norwegii. Jak powiedziałem, podróżuję po państwach nordyckich i skandynawskich, bo tu rozmawiamy o współpracy z Instytutem Wolności na temat zacieśniania współpracy w zakresie zacieśniania współpracy. Już się zaplątałem. Rozmawiamy o współpracy w północno-wschodniej flance NATO, niezwykle ważnym regionie, a to niezwykle ważni partnerzy. Do tego tematu też na pewno będę wracał w Układzie Otwartym. Jakkolwiek podróżuję, ale pracuję jednocześnie w Układzie Otwartym. O każdej porze dnia i nocy, jak trzeba, przeprowadzam rozmowy. Jeśli uważacie Państwo, że warto, wspierajcie ten projekt na patronite.pl. To Wasze wsparcie jest niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.